Izabela Szymonik, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś zapraszam na opowieść o Strefie Gazy. Porozmawiamy o historii tego miejsca oraz o aktualnych wydarzeniach w tym regionie. Zanim połączę się z naszym gościem, chciałam podziękować wszystkim patronom oraz mecenasom, którzy wspierają Układ Otwarty. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zostać patronem, to zapraszam na nasz profil na Patronite. A jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zachęcam do kontaktu mailowego. Wszystkie linki znajdują się w opisie. A teraz łączę się z naszym gościem i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Casa Playa, lider na rynku nowych nieruchomości w Hiszpanii. Casa Playa to agencja nieruchomości, która wspiera Cię na każdym etapie zakupu. Kliknij link w opisie i pobierz darmowy PDF z przewodnikiem zakupu krok po kroku. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z AMSO możesz obniżyć wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Sprawdź na www.amso.pl. Paweł Rakowski, współautor książki pod tytułem Wielka wojna Izraela, prawdziwa fałda od Gazy do Syrii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pana książka jest dosyć aktualna, bo została wydana już w 2025 roku. Więc jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, na czym polega cały konflikt, to jak najbardziej polecam tą książkę, tam jest wszystko dokładnie opisane. I chciałam też zacząć cytatem z pana książki. Gaza jest historycznym hubem pomiędzy Egiptem a krainami syryjskimi. Czy mógłby pan to rozwinąć i powiedzieć, czym była kiedyś Gaza i jakie miała znaczenie? Gaza to jest starożytny port. Jeden z najważniejszych portów, tak właściwie w tej części świata w czasach starożytnych. I jak było Imperium Rzymskie de facto, no to, ale też i wcześniejsze jakieś inkarnacje, też późniejsze, no to generalnie chodzi o to, że Gaza łączyła Morze Śródziemne z Jemenem, a Jemen to był taki obszar, gdzie te wszystkie mityczne bogactwa były, to znaczy kadzidło i tak dalej, i tak dalej. Rzymianie tego nigdy nie mogli zdobyć, ponieważ nigdy nie mogli przejść przez Półwysep Arabski. Kilka razy próbowali. No i generalnie system był taki, że karawany beduińskie dochodziły do Gazy. W Gazie był tak jakby ten przeładunek i te bardzo luksusowe towary w starożytnym świecie po prostu płynęły na drugą stronę Morza Śródziemnego. Więc Gaza generalnie dzisiaj nam się kojarzy z miejscem nędzy i rozpaczy, bo takie są fakty. Natomiast to przez tysiąclecia było takim miejscem dość bardzo poważnym i bardzo luksusowym de facto, tak? I generalnie sama nazwa Gaza to wywodzi się z takiego semickiego rdzenia Hazak, to znaczy silny, tak? No i tak właściwie te imperia w starożytności przemijały, ludzie zostawali, tak? I tutaj też z Biblii ta Gaza jest tak jakby wspomniana odnośnie tego, że to tam doszło do pierwszego zamachu samobójczego, to znaczy Samson, znany z sędzia Izraelitów, tak? Wtedy Izraelitów, gdzie są Izraelczycy, tak? To jest troszeczkę co innego. Został tam przywiązany do świątyni Dragona, bożka kananejskiego, ponieważ Gaza była takim miejscem, gdzie było 5 miast filistyńskich, to znaczy to byli Grecy, którzy się trochę tak jakby zmieszali z ludnością semicką i to stąd byli ci Filistyni, którym tam Dawid i inni prorocy wojowali w starożytności. No i Samson był przywiązany do takiej Bali i jemu włosy, rabini mówią, że pejsy odrosły, tak, no bo został ostrzyżony nikczemnie przez Dalilę, tak,
i jak już mu odrosły te pejsy, odzyskał siły i zawalił tą świątynię. Dzisiaj na miejscu tej świątyni jest wielki meczet. Wcześniej był oczywiście kościół bizantyjski, znaczy chrześcijański, no bo tutaj w tej części świata nie można tak to oddzielać. W tej części świata nie mówi się Bizancjum, tylko mówi się Rzym po prostu, bo ten Rzym był do VII wieku tam, czyli do podboju arabskiego. No i tak to mamy takie troszeczkę nawiązanie, ponieważ Gaza to też miejsce, w którym już to w całkowitej nowoczesności powstał Hamas. No i ten Hamas tak właśnie wprowadził w tą część Ziemi Świętej zamachy samobójcze, takie tutaj nawiązanie troszeczkę takie biblijne, ale Gaza tak właśnie do XVII wieku była miastem bardzo poważnym, bardzo, bardzo bogatym. Później wszystko siadło w związku z tym, że po pierwsze handel się załamał, po drugie w ogóle generalnie cały obszar śródziemnomorski troszeczkę się wtedy załamał, między innymi w związku z odkryciem Ameryki i to, że ciężar tego handlu i gospodarki się przerzucił na albo nowy świat, albo daleki świat, tak? To znaczy głównie tutaj Azja daleka, tak? I ta Gaza tak jak całe te wybrzeże, które jest geograficznie bardzo ważne, ponieważ to tam kwitła cywilizacja i tam kwitło życie. No ale to wszystko podupadło, do tego jeszcze była władza turecka, która to wszystko bezwzględnie przez 400 lat zdusiła i jak Brytyjczycy z Francuzami w XX wieku pojawili się w tej części świata, no to oczywiście zrobili swoje porządki. Gaza, która była właśnie takim hubem, ponieważ Gaza jest tak ulokowana, że od strony północnej jest ta właśnie żyzne wybrzeże, czyli od samego Tel Awiwu Gaza jest około 60 kilometrów. No i to wybrzeże tak właściwie się ciągnie przez Liban, przez Syrię, do Turcji dzisiejszej. Oczywiście to było wszystko jeden przestrzeń, dzisiaj to jest kilka krajów, ale chodzi o to, że to jest wybrzeże, a kilka kilometrów już w głąb lądu zaczynają się góry, lub w przypadku Gazy pustynia, tak? Więc Gaza z jednej strony jest położona pomiędzy morzem, bardzo eleganckim, znaczy w sensie, ja raz w Gazie byłem tam w tych lepszych dzielnicach, to naprawdę to był standard, tak, no to naprawdę było bardzo elegancko w tamtych czasach. Z drugiej strony oczywiście z dwóch stron jest pustynia, tak, czyli że w starożytności było tak, że po prostu zarówno Ramzes II, jak i faraonowie, Aleksander Wielki, Kleopatra, ktokolwiek sobie wyobrazimy z przeszłości, Chrystus, znaczy w sensie na osiołku ze świętą rodziną, też przez Gazę jechał. No bo inaczej się po prostu nie dało, tak? To w starożytności po prostu były określone drogi i tymi drogami się po prostu jechało, nikt przez głęboką pustynię nie jechał. No i tak to po prostu, ta Gaza tak po prostu było tak jakby za końcem tak zwanego Bilad el-Sham po arabsku, czyli właśnie tych krain syryjskich, a zaczątkiem Egiptu. I w 1948-49 roku, kiedy powstało państwo Izrael, no to pojawił się wtedy ten problem, że Izrael zajął tereny, znaczy wygrał wojnę tamtej ówczesną, tak, co spowodowało to, że ponad 800 000 Palestyńczyków zostało wyrzuconych lub uciekło z własnej ziemi. Ci z północnej części mandatu Palestyny, no to uciekali do Libanu, do Syrii. Ci, którzy mieli w miarę blisko do terenów, które kontrolował król Abdullah, czyli pradziadek obecnego króla Jordanii, czyli tak uciekali na zachodni brzeg, a ci głównie z południowej części, między innymi też z miasta Jaffa, czyli tej dzisiaj przybudówki w sumie de facto Tel Awiwu, ale to historycznie było na odwrót, więc po prostu uciekali do Gazy, w związku z tym, że za Gazą była już pustynia, i była po prostu ogromna presja międzynarodowa, żeby te kilkaset tysięcy ludzi, około 400 000 ludzi wtedy z tej puli 800 000, żeby po prostu nie wypychać na pustynię, no bo oni po prostu umrą. Więc jak się w tej Gazie zatrzymali, no to automatycznie powstała wokół tego miasta taka właśnie ta strefa, czyli że teren, który z przynależnością jakąkolwiek do czegokolwiek, to z tym to zawsze było problematyczne.
Tak, do tego jeszcze wrócimy, ale cofnijmy się jeszcze do 1917 roku, kiedy na terenie Palestyny i Lewantu pojawiają się Anglicy. Jakie zmiany społeczne i polityczne wprowadziło Imperium Brytyjskie na tym terenie? Totalne, to znaczy po pierwsze zostały wykreślone granice. Tutaj jak widzimy, to już jest po wykreśleniu pewnym, ponieważ ta część świata nigdy granic nie miała w naszym rozumieniu, tak? Były różne sandżaki, wilajety, czyli tak jakby coś na wzór naszego województwa, tak? Czy może powiatów, ale to po prostu były jednostki administracyjne i specyfiką w ogóle tej części świata jest to, że te imperia, o których mówiłem, które znamy z historii, one po prostu się wymieniały, ale droga zawsze była taka prosta i wszędzie było dostępnie, tak? No wiemy, że Chrystus sobie wędrował, prawda, po dzisiejszym Libanie, Palestynie, Izraelu i bez żadnych paszportów. No i jak pojawili się Anglicy z Francuzami w wyniku wyparcia Turków, no to po pierwsze, no, najpierw ustalili, co jest moje, co jest twoje, tak? A po drugie, no, stworzyli pewne kształty, ponieważ ta mapka, którą tutaj widzimy, no to ona już jest z 23 roku. A skąd ja o tym wiem? Dlatego, że w 1923 roku została wydzielona jedna część mandatu Palestyny na drugą, to znaczy granica szła wzdłuż Jordanu i zachodni brzeg Jordanu został w mandacie brytyjskim, a wschodni został Królestwem Jordanii. I to jest tak właśnie punkt wyjścia do wszelkich późniejszych rozmów, chociaż na przykład decydenci organizacji sionistycznych, żeby na przykład kupić ziemię w Galilei, to musieli jeździć do Bejrutu. I tam kupowali często nieużytki za bardzo duże pieniądze. Tam się cieszyli z tego, że tutaj złapali w Bejrucie, że takich łosi złapali. No i po prostu te nieużytki były sprzedawane, tak, i na tych nieużytkach powstawały kibuce i pierwsze osady, z których oczywiście później wyewoluował państwo Izrael. No i ten teren, który się wtedy ukształtował w wyniku tego podziału angielsko-francuskiego plus podziału jednego brzegu Jordanu na drugi, no to akurat był teren polityczny, o którym była dyskusja i powstała dyskusja, ponieważ nawet pierwotne zamiary agencji żydowskiej z końca XIX i początku XX wieku opiewały troszeczkę inne granice, szersze granice, to znaczy ta granica tych obszarów zainteresowania pod przyszłe państwo żydowskie obejmowało dzisiejsze wzgórza Golan, szerzej jeszcze terytorialnie południowy Liban, i troszeczkę też jeszcze tam mniej więcej na Synaju. No bo tutaj syjoniści patrzyli pod względem gospodarki, pod względem źródeł wody i takich różnych niuansów, no bo też pamiętajmy o tym, są tereny pustynne, więc nawet sami Anglicy wyliczyli chyba w latach 30. XX wieku, że więcej niż 1 milion osób na terenach już tego mandatu Palestyny, który powstał, nie będzie mogło żyć. Więcej niż 1 milion osób, tak? W chwili obecnej jest w Izraelu 10, a na terytorium palestyńskich jest 5, Gaza 17 milionów ludzi żyje w chwili obecnej na tym stożku, co jest też bardzo dużym wyzwaniem, ale też pokazuje to, że tę skalę tego problemu nie tylko w wymiarze politycznym, ale też i do przeżycia. Tak więc to jest, jak mówimy o mandacie Palestyny, jak w ogóle mówimy o Palestynie, to już mówimy o tym, co powstało w wyniku 1923 roku i tego ostatecznego tak jakby wykreślenia, no bo to wszystko było po prostu strasznie płynne i jeśli chodzi o świat arabski, no to po każdej z tych stron mamy do czynienia z ludnością w większości arabską, tak, no bo tam też się zdarzają nie Arabowie jak różne ciekawostki czerkieskie, ale generalnie to po prostu po prostu jedna przestrzeń, tak, i jak to zostało wydzielone, to już mówiliśmy o pewnych faktach, tak, to, że już jak syjoniści mówili o utworzeniu państwa Izrael, to mówili mniej więcej właśnie o tych granicach z mandatu 1923-1948. Teraz przejdźmy do
proklamowania państwa Izrael. To był 15 maj 1948 roku, już pan o tym wspomniał, ale może pan powiedzieć coś więcej o tym, co to znaczyło dla samych Palestyńczyków? To jest do dzisiaj nazywana Nakba, czyli katastrofa, totalna katastrofa. I znaczy 15 maja bo dzień wcześniej wycofali się Anglicy. Tutaj o roli Anglii trzeba o tym wspomnieć, ponieważ to oni odpowiadali za mandat, tak? I im po prostu ten mandat wygasł w związku, jeszcze to Liga Narodów ustanowiła po I wojnie światowej. Im po prostu ten mandat wygasł i oni się schowali, znaczy spakowali i wyjechali, tak? Tak jakby bez brania na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co tam się będzie działo. No i doszło do wojny, chociaż ta wojna już wcześniej była, to znaczy 15 maja doszło do wejścia w granice mandatu Palestyny 6 armii krajów arabskich, chociaż ja od razu to mogę powiedzieć, że te armie się do niczego nie nadawały, tak? Znaczy to jest taka bardzo fajna mitologia i bardzo tutaj Izrael ją tak krzewi, ale prawda jest taka, że armia syryjska to była armia sandałowa, oni tam się pokłócili, to się wszystko rozleciało. Armia libańska to tak właściwie tam chyba tylko z górki zjechała i tylko się porozglądała. Jedyną taką ciętą i ambitną formacją to był Legion Arabski króla Abdullaha. Bardzo ofiarni byli Irakijczycy. Oni mają cmentarz swój w Dżenin na zachodnim brzegu Jordanu. I co też bardzo ważne, jeśli chodzi o przyszłość, szczególnie Bliskiego Wschodu, to było to, że armia egipska, Egipt jest takim zawsze najpoważniejszym krajem, jeśli chodzi, to są Indie Bliskiego Wschodu, to znaczy państwo najpoważniejsze, ale wewnątrz tego państwa jest różnie, albo raczej źle, natomiast państwo jest poważne. I jednym z oficerów, którzy byli w trakcie tej wojny i wojowali w trakcie tej wojny, był Gamal Abdel Nasser. Czyli późniejszy prezydent Egiptu, człowiek, który bardzo dużo zrobił, jeśli chodzi o przynajmniej lata 50., 60. Jego wpływ, pamięć o nim jest istotna. No i istotne oczywiście jest to, że był w 1947 roku plan podziału Palestyny, czy mandatu Palestyny zaproponowany przez ONZ. No Izrael w wyniku tej wojny zajął więcej terenów. I w ogóle cały ten podział był protestowany przez Arabów. To trzeba powiedzieć. Nawet proporcje ludnościowe były takie sobie, to znaczy pamiętajmy o tym, że te skupiska żydowskie, które były w tym czasie, to było około 700 000 ludzi. I to też to byli oczywiście ci, którzy przypływali z Europy po Holokauście. No to możemy powiedzieć, że chyba ich zdolność do czegokolwiek była mocno ograniczona. Więc wszystko się opierało tak właściwie na tym elemencie kibucowym wtedy, tak? I te kibuce były taką awangardą też Izraela przez kolejne kilka dekad, co najmniej 3-4 dekady. I to się ta wojna ukształtowała wszystko przez to, że pojawił się Izrael generalnie, tak? Czyli że w 1949 roku doszło do podpisania na Krecie zawieszenia broni 5 krajów arabskich, bo Irak odmówił tego podpisania zawieszenia broni, ale generalnie Izrael w wyniku tej wojny przejął 78% mandatu Palestyny z terenów i na terenach, w których mieszkało około 1 miliona Palestyńczyków, zostało 120 000, 150 000, coś koło tego, ponieważ Jerozolima wtedy była też podzielona. No i moim zdaniem to jest tak właśnie początek tego całego problemu, ponieważ nawet jeżeli świat uznaje kwestię, że dopiero w 1967 roku pojawiła się jakaś możliwość zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego i izraelsko-arabskiego, to jednak istota jest taka, że te 800 000 ludzi, którzy zostało wyrzucone lub uciekło z własnych domów, no to ci ludzie się rozrodzili do liczby ponad koło, różne są szacunki, ale 7 do 8 milionów.
I ci ludzie, pomijając strefę Gazy i zachodni brzeg, mieszkają w Jordanii, mieszkają w Syrii, mieszkają w Libanie i dla nich nie ma żadnej propozycji. To znaczy, jeżeli rozwiązanie two-state solution, czyli że powstaje państwo palestyńskie i Izrael obok, jest akceptowalne dla mieszkańców zachodniego brzegu, wiosek i miast zachodniego brzegu, jest akceptowalne, tak to porozumienie nie jest akceptowalne dla mieszkańców obozów. Ponieważ oni nie mają dokąd wracać i oni tak właściwie w tych obozach, to porozumienie oznacza to, że ich egzystencja w tych obozach po prostu będzie dalej dalej przebiegać, tak? No, nie ma innej propozycji dla nich, no bo ci ludzie po pierwsze marzą o tych swoich domach, które już dawno nie istnieją. Często już to urosło do troszeczkę tak jak w Polsce mamy z mitem kresowym, tak? Że dużo osób sobie wyobraża na tych Kresach Wschodnich i tam dziadkowie mieszkali, nie wiem, w pałacach albo coś w tym stylu. No w większości raczej nie, tak? Bo to Palestyna zawsze była biedna. To trzeba tu podkreślić to, że po prostu życie w Palestynie było biedne, natomiast po 80 latach siedzenia w tych obozach dla trzeciego, czwartego pokolenia, no to ta bieda w tamtych czasach to po prostu urasta do czasów mlekiem i miodem płynących i to jest bardzo duży problem, że ani nie ma dla nich propozycji, ani też oni sami nie widzą innej propozycji niż to, żeby po prostu wrócić na tereny, na których dzisiaj stoi Tel Awiw, Haifa, Akko, aż do cokolwiek, tak? Więc, a nawet jak tam nie stoi no to i tak Izrael się nie zgodzi na to, żeby przyjąć około 5-6 milionów ludzi na własne terytorium, no bo nie da się, tak? Po prostu nie da się z przyczyn przestrzennych, jak i też przede wszystkim to, że po prostu wtedy Izrael w ciągu 10-15 lat stałby się państwem arabskim w wyniku chociażby wyborów demokratycznych, które prędzej czy później musiałyby się odbyć. Więc to jest ta istota. W ogóle zanim jeszcze pojawił się temat Jerozolimy, który powstał dopiero później, no to jest ta istota tego konfliktu, że wszelkie próby porozumienia izraelsko-palestyńskiego zawsze opierały się na tym, że temat uchodźców był pomijany albo zostawiany na później. To tak samo jak w latach 90., kiedy był tak zwany proces pokojowy Oslo, to wtedy też powiedzieli sobie decydenci, że kwestie uchodźców i kwestie Jerozolimy zostawiamy na później i zrobiło się to, co się zrobiło, czyli że powstała autonomia palestyńska. Więc to jest o tyle istotne, że 80% mieszkańców Gazy to są właśnie ci uchodźcy. I Hamas wywodzi się z tych obozów dla uchodźców i Hamas jest dzieckiem tych uchodźców i Hamas jest produktem tych uchodźców i ta wojna też wykazała, że Hamas to właśnie ci uchodźcy, a uchodźcy to Hamas. Tak właśnie już pan częściowo wspomniał o tym, o co chciałam zapytać, ale cofnijmy się jeszcze kawałek i wspomniał pan wcześniej jeszcze, że około 800 000 uchodźców zostało wypędzonych z mandatowej Palestyny. Albo uciekło i część z nich uciekła do strefy Gazy. I w strefie Gazy zrobił się nagły napływ uchodźców z różnych sfer, różnych klanów, z różnych rodzin, który zaburzył totalnie ten porządek, który istniał do tej pory wokół Gazy i wokół Gazy miasta, wokół całej strefy. Tak, I jak się sformował właśnie ten nowy porządek? To znaczy chodzi o to, że świat arabski jest klanowy, stanowy, rodzinny, tak, i to bardzo tradycyjny i bardzo lokalny. Bardzo, bardzo. Często jest tak, że jedne rzeczy przychodzą w jednej wiosce, w drugiej wiosce już nie przychodzą, tak? I to jest święte prawo i tak jest po prostu, tak, nie wiem. No, tak to wygląda i inaczej po prostu nie jest. I Gaza generalnie to był problem od razu taki, że ci ludzie, którzy uciekli do tej Gazy, no to oni domniemanie mieli uciec na kilka tygodni, miesięcy, lat, tak, no bo projekt pod tytułem Izrael miał się zawalić.
I oni o tym marzą i jak było 7 października, to im to marzenie się pokazało, że ono jest realne. Tak? Dlatego też Izrael taką wściekłość przyjął pod tym faktem. Natomiast istota jest taka, że jeżeli zachodni brzeg Jordanu, który teraz widzimy na tej mapce, był częścią Królestwa Jordanii, czyli Palestyńczycy tam mieszkający, byli poddanymi króla Abdullaha, a później króla Husseina. Wschodnia Jerozolima była też częścią Jordanii, czyli że ci ludzie mieli paszporty, funkcjonowali w kraju, tak? I jeszcze Jordania jest biedniejsza niż zachodni brzeg, więc kto chciał karierę robić, no do Ammanu jechał i tam tą karierę mógł robić, tak? Tutaj nie było żadnych problemów. Była taka sytuacja, że w 1949 roku, jak się wytyczyła ta linia nieszczęsna, to została zamknięta od razu. To znaczy została zamknięta przez Izrael, no bo Izrael zamknął to, żeby ludzie mu tam, których wypędził, tak, po prostu nie wracali. No i też Egipcjanie zamknęli. Ponieważ Egipt nie podjął się żadnej odpowiedzialności za tych ludzi. Żadnej. Znaczy nie dawał im własnych paszportów. Oficjalnie niby to kontrolowały jakieś struktury parapalestyńskie, tak, czyli że były różne tam Komitet Palestyński i tak dalej, to nie miało żadnego znaczenia to w ogóle nie miało żadnego znaczenia, to było, ale generalnie Egipt od tego się odżegnywał od jakiejkolwiek odpowiedzialności. I tak właściwie ten żywot w Gazie do 1967 roku, czyli do wejścia Izraela, no to on przebiegał dwubiegunowo, to znaczy z jednej strony byli Gazanczycy, mieszkańcy Gazy, którzy sobie żyli dalej tak, jak mogli żyć, no i byli uchodźcy z tych obozów, o których właśnie już teraz chyba wszyscy słyszeli i znają na pamięć, jak Jabalia, Han Yunis, Nuseirat, tak, i ci ludzie po prostu byli na pustyni de facto, w namiotach, i za ich los, i za ich przeżycie de facto wzięła odpowiedzialność organizacja międzynarodowa UNRWA. Więc automatycznie było tak, że z jednej strony byli i uchodźcy i autochtoni, powiedzmy to w ten sposób, no i autochtoni musieli na swój chleb pracować, ale żyli we własnych domach. I mieli własną posiadłość i żyli w miarę możliwości tak, jak tam chcieli sobie żyć zgodnie z własnymi obyczajami. No i byli uchodźcy, którzy są dalej na garnuszku międzynarodowym. Oni z czasem w ciągu tam 2-3 dekad zamienili te namioty w azbestowe takie obozy, bez żadnej estetyki. No i generalnie dostają świadczenia z organizacji międzynarodowych. Tam organizacje międzynarodowe pobudowały szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia. Każdy uchodźca dostaje tam worek ryżu, inne świadczenia, tylko z tym, że taki uchodźca nie może pracować. To też trzeba od razu tutaj wspomnieć, rynek pracy dla nich jest z reguły zamknięty. No i co może robić w takim obozie dla uchodźców, jak się nic nie ma, no bo nie ma się ziemi, tak, no bo my mówimy w dalszym ciągu, że o ludności rolniczej czy postrolniczej, a industrializacja tam w żaden sposób nigdy nie weszła nawet. Więc co może robić człowiek, który nic nie ma, no to może sobie tylko tak właściwie wegetować w tym obozie dla uchodźców i płodzić dzieci. I to wszystko. Więc od razu tak właściwie powstał, do dzisiaj jest ten bardzo duży problem, jeśli chodzi o ludność palestyńską, to, że część Palestyńczyków no, funkcjonuje po prostu jak może funkcjonować, ale właśnie zawsze się temat polityczny się rozbija zawsze u uchodźców i ten największy radykalizm wywodzi się właśnie z tych uchodźców. I nie można mieć wobec tego żadnych tutaj, no to jest po prostu, no takie są realia, że bez rozwiązania tematu problemu z tymi w ogóle uchodźcami, którzy to już jest 3. czy 4. pokolenie tych uchodźców, no to ciężko w ogóle tutaj się zabrać za cokolwiek konstruktywnego w ogóle w Palestynie, a nie tylko, żeby rozwiązywać kwestię problemu palestyńskiego. Czyli mamy taką sytuację. Ludność w strefie Gazy żyje jak w więzieniu. 80% ludności to są uchodźcy i ci uchodźcy zaczynają się radykalizować. Powstają pierwsze grupy oporu i powstają fedaini,
którzy są szkoleni przez Egipt. Tak, E, tylko fedaini jeszcze, powiedzmy to, wplasowywali się w politykę egipską. Tak, czyli tutaj jeszcze była ta polityka na linii Kair-Tel Awiw, tak? Fedaini jeszcze byli akceptowalni, tak? To były lata 50., 60. i oni wtedy dokonywali rajdów na Izrael. Tak, to akurat była kwestia przede wszystkim nasyryzmu, no i też polityki egipsko-izraelskiej. Znaczy, to wyróżniam dlatego, że jak są formacje, które są podporządkowane jakiejś centrali zewnętrznej, to zawsze po prostu jest to element polityczny i zawsze z tą centralą trzeba rozmawiać i czasami to z tą centralą można kwestię rozwiązać. Natomiast kwestia późniejsza, która powstała w Gazie, jest o wiele problematyczna, no bo jeśli chodzi o Hamas, no to widzimy, że wszystko jest w Gazie, tak? I to jest w ogóle samej swojej definicji nie do zaakceptowania przez Izrael, no i też wszystko utrudnia. To przejdźmy teraz do pierwszego wkroczenia wojsk Izraela do strefy Gazy. Wspomniał Pan o tym wcześniej, ale chciałabym, żeby opowiedział Pan, jak to wyglądało i jakie to miało konsekwencje. To znaczy pani mówi o 56 czy 67? 67. Bo przez kilka miesięcy też było w 56 Gaza okupowana, ale to był epizod o tyle istotny, znaczy on jest istotny w pamięci jakiejś tam, ale to jeśli chodzi o stricte politykę, no to w 67 roku, kiedy to Izrael rozgromił armie arabskie w wyniku wojny sześciodniowej, no Gaza znalazła się, chcąc czy nie chcąc, pod izraelską okupacją i ta okupacja trwała w pełni do 1993 roku, czyli to jest 26 lat, a zakończyła się całkowicie w 2005 roku, więc to jest istotne. Ten pierwszy epizod, czyli 67-87, w literaturze przedmiotu, powiem to tak, uchodzi za jeden z najlepszych czasów na tym odcinku, z tego względu, że Izrael był zmuszony do przeprowadzenia kilku inwestycji i te inwestycje były wprowadzane, między innymi kanalizację, między innymi podłączenie pod wodociągi, pod elektryfikowanie tego wszystkiego, też budowanie szpitali. To oczywiście Izrael tego nie robił w celach jakichś dobrodziejskich, ale po prostu z przyczyn bardzo praktycznych, po prostu, żeby podnieść standard cywilizacyjny tego terenu. No i co było bardzo ważne, mieszkańcy Gazy przez te 20 lat mniej więcej mieli prawie że nieograniczony akces do izraelskiego rynku pracy. To oznaczało też to, że po prostu Palestyńczycy mogli wykonywać bardzo proste zawody, czyli praca na polu, albo na budowie, albo w restauracjach w Izraelu. I to było bardzo opłacalne, jeśli chodzi w ogóle o przebitkę cenową i to też spowodowało, że Gaza weszła w orbitę izraelskiej ekonomii i to jest bardzo istotne. To jest bardzo istotne, no bo tutaj od razu też muszę powiedzieć to, że w Gazie nie ma tak, że się żyje jak w Syrii czy w Jemenie za $50. Nie. Tam jest tam te kwestie finansowe są o wiele, wiele wyższe. Tam rozmawiano o setkach dolarów, tak? Więc generalnie ten okres był w pewnym aspekcie w miarę dobry, w miarę spokojny, o ile oczywiście warunki na to pozwalały, no bo generał Ariel Sharon w latach 1970-71 przeprowadził taką ciekawą operację pacyfikującą Gazę, mającą na celu to, żeby OWP, czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny, ta najważniejsza organizacja, wtedy nie znalazła swojego zadomowienia w strefie Gazy. Sharon doprowadził do takiej sytuacji, że skłócił całą Gazę ze sobą. To znaczy, to jest bardzo łatwe, no bo wystarczy zawsze powiedzieć jednemu klanu, że drugi klan powiedział coś, a ten klan i tam jakoś to jest, w świecie arabskim takie rzeczy naprawdę działają i ta dezintegracja między innymi na linii uchodźcy, autochtoni wtedy była bardzo, bardzo duża
coś, co notabene Netanyahu się nie udało w tej wojnie. To jest bardzo ważne, ale generalnie Izrael się trzymał od Gazy daleko, to znaczy kontyngent izraelski w samej Gazie był dość skromny. Oni kontrolowali wtedy tak zwaną posterunek Netzarim, z którego notabene się wycofali kilka dni temu, ponownie, tak. Izrael rozpoczął program budowy osiedli, wybudował 21 kolonii w samej strefie Gazy. Te kolonie były ufortyfikowane i to były przyczółki wojskowe de facto, ale dzięki tym osadom oni nie musieli, Izraelczycy nie musieli wchodzić do tych miast i do tych obozów, tylko wystarczyło być pod de facto i żeby to blokować. To była ich zawsze taka stała doktryna, nie wjeżdżać do środka, tylko blokować. Do dzisiaj można na YouTubie znaleźć różne materiały filmowe z tych kolonii żydowskich, to były ekskluzywne tereny. Znaczy to wyglądało naprawdę bardzo ekskluzywnie, bo klimat tam jest ciepły, śródziemnomorski. Oni tam sobie tworzyli wille z basenami, cytrusy, prawda, gaje różne, orzeszki, pistacje. Gaza słynie z bardzo dobrych papryk, czyli pieprzu. To akurat biznes się kręci. Oczywiście na polu pracowali Arabowie i to było takie realia troszeczkę przypominające Afrykę Północną. No i to się też w pewien sposób załamało, to znaczy Tak. Izraelowi wydawało się, że jeżeli tym Arabom da się jakieś warunki do życia, to ci Arabowie będą siedzieli cicho i mieli rację do pewnego momentu, ale raz na jakiś czas okazuje się, że to nie o samo worek ryżu chodzi. W 2005 roku Sharon, inicjator tych osiedli żydowskich, podjął decyzję o likwidacji tych osiedli mimo sprzeciwu opinii publicznej, już jako premier Izraela. Skąd ta zmiana według niego? Znaczy, przede wszystkim chodzi o to, że to, o czym teraz mówiłem, to było takie odraczanie pewnych problemów. Czyli, że problemy były, ale ich skala nie była niepokojąca i po prostu, ale i tak z rokiem na rok było coraz trudniej, czego najlepszym przykładem był wybuch powstania palestyńskiego w 1987 roku. Te powstanie palestyńskie w ogóle wymknęło się całkowicie spod kontroli i Izrael zbyt dużo to kosztowało. Więc w wyniku tego powstania palestyńskiego i w wyniku przemian na świecie, generalnie upadku Związku Sowieckiego i pojawieniu się też Iranu i wpływu radykalnego islamu, trzeba było podjąć pewne kroki i tym pewnym krokiem było tak zwane porozumienia Oslo, czyli że w wyniku którego powstała autonomia palestyńska i w wyniku tych porozumień 80% strefy Gazy zostało przekazane pod władanie autonomii palestyńskiej. Czyli że Izrael do 2005 roku kontrolował 20%, to są te wszystkie osiedla żydowskie, plus główną autostradę, plus posterunek Netzarim wspomniany, plus drogę filadelfijską. Tych punktów tam trochę było, ale tak fajnie statystycznie się tutaj ułożyło, że 80% to była już Palestyna, tak? Znaczy rządzona przez OWP. I sytuacja była taka, że jak w 2000 roku wybuchło drugie powstanie, to już było inne powstanie, ponieważ jeżeli pierwsze powstanie to było kamieni plus noży, i wtedy izraelscy żołnierze musieli biegać po tych obozach za palestyńskimi dzieciakami, którzy kamieniami rzucają. I to jeszcze, nie daj Boże, sfilmował ktoś z CNN-u czy z BBC, tak? A to były czasy telewizji w tamtych czasach jeszcze i takie obrazki po prostu były kompromitujące, tak? Bardzo mocno kompromitujące Izrael, bo który zawsze się broni, a to jaką krzywdę może zrobić jakiś dzieciak, prawda, rzucający kamieniem w czołg, tak? Żadną. To było mocno kompromitujące, ale przede wszystkim też do tego obrazku doszedł Hamas i Islamski Dżihad, czyli te dwie najważniejsze organizacje islamskie. No i oczywiście też w latach 90. Hamas przeniósł
piekło znane z Libanu, który był w latach 80., na ulice izraelskich miast. Czyli powstały zamachy samobójcze, które tak właściwie przywróciły z jednej strony Netanyahu pierwszy raz do władzy w latach 90., ale też spowodowały coś, co jest niewybaczalne dla izraelskiej polityki. To znaczy takim aksjomatem i umową społeczną w Izraelu jest to, że konflikt sobie tam może być a ten konflikt sobie możemy oglądać w telewizji właśnie z Gazy, ale nie to, że my jedziemy autobusem do pracy czy na uczelnię i gniemy. Takich rzeczy to nie może być w Izraelu, tak? To nie ma w ogóle przyzwolenia na to, więc generalnie Gaza stała się takim miejscem, siedliskiem terroryzmu i to, że ludzie byli za tą opcją Hamasu, która negowała zarówno porozumienia z Oslo, negowała zarówno władze palestyńskie, negowała zarówno też istnienie Izraela, no i to było bezkompromisowe i ta taktyka była o tyle słuszna, że Izrael tak właściwie, który kontrolował 20% strefy Gazy, uznał, że przebywanie tam dalej jest już bezzasadne. Że jest bezzasadne pod tym względem, że po pierwsze pojawiły się rakiety, czyli że izraelski posterunek może być w Gazie, ale obok z tego posterunku i tak może ktoś odpalić rakietę na Izrael, więc trzymanie tego posterunku jest bezzasadne. Po drugie zaczęło być zbyt dużo takich sytuacji, w których to miny, pułapki i inne takie sytuacje kosztowne dla życia żołnierzy były, a Izrael dla izraelskiej opinii publicznej zawsze to jest cenna kwestia tego, żeby nie było ofiar ludzkich, własnych oczywiście. Więc Sharon uznał, że nie ma żadnego powodu strategicznego ku temu, żeby dalej przebywać w strefie Gazy i to wywołało tak jakby wielkie oburzenie dużej części opinii publicznej i teraz właśnie jak ta wojna wybuchła, no to ci, którzy wtedy mówili, żeby tego nie robić, to twierdzili, że to właśnie wina Sharona wszystko, że gdyby Izrael tam dalej był, no to Hamas by nie stworzył całej tej infrastruktury, którą stworzył i ją stworzył. Natomiast przynajmniej z tej perspektywy 2005 roku wydawało się, że to była słuszna, miała ona swoją logikę, tak? To znaczy to, żeby Izrael w pewien sposób zostawił tę Gazę, to, żeby zamiast jednego bytu palestyńskiego były de facto dwa byty palestyńskie, żeby Hamas zwalczał Fatah, znaczy OWP, no to akurat było zarówno w optyce Sharona, jak i też Netanyahu bardzo korzystne. Natomiast ja nie wiem, czy w ogóle spodziewali się tego, że te konsekwencje mogą być takie, jakie po prostu nastały 7 października. Co też warto dodać, w 2005 roku doszło do wyborów palestyńskich, ostatnich wyborów w Palestynie. Hamas te wybory wygrał, nie tylko w Gazie, ale też na zachodnim brzegu. Te wybory zostały, wstyd przyznać, ale zignorowane przez Zachód. Tak jakby uznane za niebyłe. To jest, co akurat jest bardzo mocno żenujące i kompromitujące. Czy oni wtedy obawiali się, że Hamas może mieć zbyt dużą władzę? To znaczy wtedy w ogóle była taka sytuacja, która odnośnie tego, że bo my dzisiaj jesteśmy bogatsi o pewne doświadczenia, tak? Niezbyt przyjazne, ale jesteśmy bogatsi. Natomiast w 2005 roku, to jeszcze przypominam, to była bardzo świeża sprawa, kwestia Afganistanu, kwestia Iraku, wojny syryjskiej nie było, Jemenu nie było i tych wszystkich różnych rzeczy nie było, poprzez które to dzisiaj przynajmniej duża część opinii, przynajmniej amerykańskich, wydaje mi się, że Amerykanie są w stanie zaakceptować już to, że jacyś islamiści po prostu sprawują rządy. Natomiast w 2005 roku to wydawało się, przynajmniej dla tej ery administracji amerykańskiej plus, która notabene walczyła o demokrację, tak? Plus dla europejskiej opinii publicznej, to było nie do zaakceptowania.
To było po prostu nie do zaakceptowania, żeby Hamas, który jest organizacją no jawnie terrorystyczną, no bo oni też tutaj nie ukrywają tego, no poza tym też był inny formalny problem, jeśli chodzi o rząd Hamasu, mianowicie to, że Hamas zawsze odmawiał uznania Izraela. Czyli, że oni mówili, że oni mogą sformować rząd, ale bez uznawania państwa Izrael. Na to Amerykanie i Izrael oczywiście się nie godził. No i też to formalnie chodzi o to, że działacze i urzędnicy palestyńscy mają specjalne przepustki po to, żeby na przykład nie stać na granicy, tak? Więc w jaki sposób teraz urzędnik Hamasu może mieć tą przepustkę? No, wtedy to się wydawało się w ogóle niewyobrażalne, ale konsekwencje były takie, że załamało się wtedy w ogóle życie polityczne Palestyny, a ostatecznie po kolejnym fiasku powołania rządu, notabene wtedy to był etap jeszcze dwóch rządów, jeden w Ramallah, a drugi w mieście Gaza. Ostatecznie po prostu w 2007 roku doszło do wojny domowej w Palestynie, właśnie w strefie Gazy, w wyniku której Hamas zupełnie wyrzucił OWP, które i tak miało bardzo słabe umocowanie, zawsze miało bardzo słabe umocowanie w Gazie i to było tak jakby, no i jeszcze Izrael musiał pomagać w ewakuacji decydentom OWP z Gazy, tak? To było bardzo tak jakby symboliczne, że po prostu tutaj, no i też Hamas wtedy zyskał znowu tak jakby to poparcie, że to oni są tą autentyczną siłą walczącą o sprawę palestyńską, a nie skompromitowane i skorumpowane OWP, które jest uważane, i o tym też pisałem w książce, że no, przez dużą część Palestyńczyków jest uważany po prostu za byt kolaboracyjny z Izraelem i serial Fauda, tak, który tutaj też to tak jakby odwołali tego tytułu naszej książki od tego serialu, to też troszeczkę pokazał to, że ta symbioza tych interesów pomiędzy autonomią palestyńską, WP i Izraelem no, po prostu występuje. No ale jeśli chodzi o Gazę, to od 2007 roku Ramallah, czyli władze oficjalnie uznawane przez świat władze palestyńskie nie mają żadnego wpływu na strefę Gazy. Realnie to znaczy to formalnie wygląda w ten sposób, że jak się wjeżdża do Gazy, to się po przejechaniu izraelskiego posterunku w ogóle tej całej kontroli, tak? To jest jedna budka i tam jest pan z wąsami, czyli urzędnik OWP, a po tej budce, jak się przejeżdża samochodem dalej, to już jest pan z brodą. To już jest Hamas, tak? Czyli, że i oni zachowują tą ciągłość od strony formalnej po to, żeby, nie wiem, jakoś po prostu nie czynić jeszcze większego kryzysu, ale realnie jest tak, że po prostu Gaza nie ma nic wspólnego z zachodnim brzegiem, jeśli chodzi o władzę. Wspomniał Pan o tym układzie z Oslo, za który Arafat i Rabin otrzymali pokojową Nagrodę Nobla. I za to Rabin przypłacił później za ten układ życiem. Nie tylko on, bo zresztą Sadat również, prezydent Egiptu. Jak wyglądała wtedy reakcja opinii publicznej na te porozumienia i czy w ogóle opinia publiczna zarówno w Palestynie, jak i w Izraelu chciała tego pojednania, czy właśnie za sprawą tych radykałów no jakby chciała kontynuacji tego konfliktu? To znaczy w tamtych czasach, tak obserwując na podstawie literatury oraz też bardzo dobrego materiału już wideo, tak, no bo to była sprawa zasadnicza. Clinton zrobił z porozumień izraelsko-palestyńskich swoją perełkę, jeśli chodzi o 2 kadencje. I to była sprawa taka, że ten konflikt, który był w dużej mierze zimnowojenny, on się miał zakończyć do tego 2000 roku. Tak jakby pokazać, że wchodzimy w nowy etap. Ja uważam, że wtedy było zrobione wszystko, znaczy, no teraz jesteśmy oczywiście bogatsi o doświadczenia i to bardzo poważne doświadczenia, tak? I wydaje mi się, że wtedy tych doświadczeń nie było i zostały poczynione bardzo duże błędy, chociaż na usprawiedliwienie trzeba dodać też to, że zawiłość tego konfliktu jest taka, że no nie da się nie zrobić żadnych błędów, tak? To tylko można niwelować skalę problemu de facto. Natomiast
Natomiast tak, no, strona palestyńska, jeżeli chodzi o porozumienie Oslo, no to znowu uchodźcy, czyli Gaza plus obozy dla uchodźców poza obrębem mandatowej Palestyny 1948 roku, no to były wrogie wobec Oslo. No bo nic im nie gwarantowało, nic, absolutnie nic, tak? Natomiast zachodni brzeg, który jest notabene na odwrót, czyli tam jest 80% autochtonów, a 20% uchodźców palestyńskich, ale tam oni z kolei mają osadnictwo żydowskie pod swoim nosem, no to była bardzo, wydaje mi się, entuzjastycznie nastawiona do tego porozumienia. To znaczy to, żeby w końcu rozwiązać w jakiś tam sposób ten konflikt, który sama strona palestyńska widziała to, że ich zżera islamizm. I to oni to doskonale widzieli no, był pewien kredyt zaufania. Oczywiście ten kredyt zaufania bardzo szybko się skończył, ale przynajmniej jeśli chodzi o ten, jak to wystartowało, to były pewne nadzieje. Chociaż też pamiętajmy o tym, że Itzhak Rabin był byłym szefem sztabu armii izraelskiej, więc on akurat w 1967 roku to wszystko zdobył, a po drugie w 1988 roku był ministrem obrony, kiedy to kazał pałki łamać na palestyńskich kościach. Kiedy wydało instrukcje do pacyfikacji intifady, więc tutaj jak na zachodzie w Rabinie się widzi człowieka pokoju, tak, Palestyńczycy sami oni nie widzą żadnej różnicy między Rabinem czy Sharonem. Żadnej różnicy. Więc pomijając to akurat była pewna koncepcja, były pewne nadzieje i ludzie w jakiś tam sposób, jeśli chodzi o Palestyńczyków, wydaje mi się, że było wyczekiwanie. Hamas wtedy, co ciekawe, chyba ogłosił 100 dni obserwacji, już nie pamiętam, jak oni to nazwali, ale że po prostu przez 100 dni będą obserwować, nic nie będą komentować. Tak? Wyznaczyli taki czas, że dobra, Arafat zakłada swoją administrację, okej, patrzymy. No ale problem jest taki, że Arafat zrobił coś bardzo złego. To znaczy Arafat przywiózł ze sobą swoich działaczy, a wtedy na zachodnim brzegu, ale też i w Gazie, już były elity. To znaczy te młode chłopaki, które tam rzucały kamieniami i stworzyli jakieś komitety i jakieś działalność państwa podziemnego de facto, no to im się na głowę zjechali działacze OWP, wygi, takie barony, tak, tacy działacze, tacy troszeczkę z tej dawnej daty, tak, którzy notabene nigdy stamtąd nie byli, tak, no bo obecny prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas nie jest z zachodniego brzegu, on jest z Safed, tak. Ci ludzie, i oni po prostu się zjechali tej młodzieży, która no, w optyce jakiejś no, doprowadziła do bardzo poważnych przemian, jaką w ogóle były rozmowy pokojowe, to po prostu no, doszło do takiego dużego rozczarowania i konfliktu, to po pierwsze, a po drugie autonomia palestyńska okazała się być bytem mocno dysfunkcyjnym, czyli autorytarnym i skorumpowanym. Tak? Czyli tak jak na całym Bliskim Wschodzie ta władza wygląda, w autonomii palestyńskiej tak samo wygląda i to żadnej demokracji, prawach człowieka, czy też tutaj nie może być mowy. Chyba pierwsze protesty na uniwersytetach w Ramallah i w mieście Gaza był w 1996 roku, tak? Przeciwko władzy autonomii palestyńskiej i to nie protestowali islamiści, tylko studenci uczelni jeszcze zwykłych. Więc i tam oczywiście te demonstracje były rozganiane pałkami. W Izraelu oczywiście było troszeczkę inaczej. Cała ta definicja porozumień Oslo negowała taki jakby filar pod tytułem takim, że że jest Izrael od rzeki do morza i tyle, tak? Że tutaj nie ma miejsca w ogóle na jakikolwiek inny byt państwowy, parapaństwowy i po prostu i tyle. No i to też spowodowało to, że ten zamachowiec, który zabił premiera Rabina, Igal Amir, był osadnikiem i on był wyznawcą tej koncepcji, która to negowała to, że w ogóle w tych miastach palestyńskich, w których powstała autonomia palestyńska, że tam w ogóle ma być jakakolwiek władza palestyńska. Natomiast z punktu widzenia szerszego, no to Izrael przez porozumienia z Oslo zrealizował tak zwaną koncepcję generała Ayalona, bo generał Ayalon chciał stworzyć chciał podzielić po prostu zachodni brzeg i Gazy pomiędzy Izrael i Jordanię, bo Izrael zawsze był zainteresowany ziemią,
ale nigdy nie był zainteresowany Arabami na tej ziemi. I dlatego też program osadniczy, poza kilkoma wyjątkami, on zawsze był oddzielny od wiosek arabskich i terenów arabskich i dla Izraela zawsze był ten problem, co z tymi Arabami tam zrobić. W jaki sposób ich zagospodarować. Więc oczywiście izraelska opinia publiczna wtedy była rozgoryczona tym, że dochodzi do pewnych ich zdaniem ustępstw. Natomiast, znaczy jeśli chodzi o prawicę szeroko rozumianą, no lewica łudziła się wtedy, że to rozwiązanie dwupaństwowe doprowadzi do pokoju albo spokoju jakiegoś. Natomiast moje obserwacje, może nie tego okresu, ale na pewno już tego współczesnego, przynajmniej ostatnich 2 dekad, jest taka, że izraelska lewica nie ma zielonego pojęcia odnośnie żydowskich osadników, co oni tam robią i w ogóle, że oni istnieją i w ogóle ignorują istnienie tych ludzi. I to jest bardzo poważny problem, no bo ci osadnicy po pierwsze są elementem mocno konfliktogennym terenowo, plus oni mają swoją już bardzo poważną reprezentację polityczną w postaci byłego ministra spraw wewnętrznych Ben-Gvira i obecnego ministra Smotricza finansów. Więc tak jakby moim zdaniem izraelska lewica w ogóle zignorowała bardzo poważne problemy, które wtedy się pojawiły, zasygnalizowały, a dzisiaj już to są po prostu częścią władzy. Jeżeli w latach 90. izraelski radykał zabił władzę, to dzisiaj izraelscy radykałowie są władzą, tak? Więc to jest taka moim zdaniem te błędy, tak? No bo sam fakt to, czy autonomia palestyńska dalej ma istnieć, to już ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa pokazują to, że on też ma, znaczy pierwsza kadencja Donalda Trumpa już to pokazała to, że on też uważa, że ten byt jest niepotrzebny, tak? Ale to by było tak właściwie cofnięcie się nie wiadomo dokąd, no bo z perspektywy izraelskiej też nie ma czegoś takiego jak kontrolowanie całościowe, tak? Ja tu mówię o całościowym kontrolowaniu życia prawie, licząc teraz Gazę, no to prawie 7 milionów ludzi. Tak, no to jednak jest bardzo poważny koszt, bardzo poważne przedsięwzięcie, a Izrael liczy sam 10 milionów ludzi. Wcześniej chodziło panu oczywiście, że Palestyna od morza do rzeki, bo powiedział pan Izrael. Nie, ja powiedziałem bardzo słusznie, no bo te hasło, które tak jakby wróciło, bo te hasło służy obu stronom, to nie jest tak, że one zostały spopularyzowane w tej wojnie, tak, ale między innymi przez Oslo, tak właśnie jeśli chodzi o izraelską politykę, już tego się nie używa zbytnio, ale w latach 90. jakbyśmy popatrzyli na te różne demonstracje, na których Netanyahu wtedy tam dość mocno, wtedy Ben-Gwirował, powiedzmy sobie w ten sposób, no to po prostu chodziło o to, że całość mandatu Palestyny z 1948 roku to jest wyłączna posiadłość państwa Izrael, tak? A autonomia palestyńska, tak jakby wyjmowała, potencjalne państwo palestyńskie miało to wyjmować spod tej kurateli. Do tego jeszcze oczywiście dochodzą inne problemy, takie jak na przykład miasto Kalkilia, które jest tak na takim dzióbku na drodze Tel Awiw a Jerozolima. To jest chyba tam 12 kilometrów od lotniska, czyli na przykład jak się ląduje w Tel Awiwie, przy dobrej pogodzie, odpowiedniej pogodzie, jak się wie, gdzie się patrzy, to się patrzy na palestyńskie miasto. Więc z przyczyn takich też Izrael tak właściwie mówi, że oni nie mogą tutaj zwrócić tego całości 67 roku, ale to są szczegóły. Natomiast te hasło, które zrobiło furorę w trakcie tej wojny, obecnej wojny, no to ono było obustronne i tylko po prostu z izraelskiej polityki ono już wypadło, bo Izrael się de facto pogodził z tym, że jest ta autonomia palestyńska, chociaż nikt już nie wie po co, tak, ale po prostu jest. A czym Hamas w 2005 czy 2007 przekonał do siebie Palestyńczyków i czym rozczarował OWP? To znaczy, to już jest, Hamas wykonał tytaniczną pracę organiczną i u podstaw. To jest Hamas tak właściwie powstał
w fundamencie Centrum Islamskiego założonego przez szejka Ahmeda Yassina w latach 70. I to było centrum edukacyjno-charytatywno-edukacyjne. Znaczy w sensie, no w skrócie było tak, że dzieciaki z obozów, te obozy są małe, takie tak jakby ciasne, więc nawet w piłkę nie ma gdzie pograć, tak, tam i Sheikh Yassin tam zorganizował jakieś boisko, chłopaki sobie pobiegali, tak, pograli sobie w piłkę, zjedli obiad, ktoś im tam o Allahu zaczął opowiadać, no po prostu takie półkolonie, tak, to był taki ośrodek, który po prostu poprzez pracę oddolną i gospodarowanie codziennego życia palestyńskiej młodzieży, no ją islamizował. To jest bardzo ważne, no bo szejk Ahmed Yassin robił to samo, co robiło Bractwo Muzułmańskie w Egipcie, czy co zrobił Hezbollah w Libanie. To jest ta sama po prostu metodologia, czyli idziemy do młodzieży, tą młodzież wychowujemy, tak, i poczekamy sobie chwilę i ta młodzież nam po prostu stworzy pewne fakty dokonane. I jak wybuchła intifada w 1987 roku, czyli pierwsze powstanie palestyńskie, no to szejk Ahmed Yassin miał tylu tych swoich wychowanków, że ci wychowankowie byli po prostu rozproszeni. Jedni byli na uniwersytecie w Gazie, inni po prostu gdzieś tam byli jakimś tam elementem takim biednym, tak, Yehia Sinwar wtedy już mordował konfidentów, więc po prostu on zjednoczył te różne środowiska i to było po pierwsze to, że to byli chłopaki stąd, czyli Gaza. Tak, czyli że każdy ich znał, każdy wiedział, kim oni są, znaczy nie wiedział o tym, bo to wszystko było zakonspirowane, ale po prostu było to, że to są lokalni ludzie. To bardzo ważne w optyce arabskiej, no i też to, że po prostu był cały system, który się nazywa Dawła. I on działa do tej pory i przez to znaczy to, że po prostu miliardy dolarów, które trafiają, wcześniej trafiały, czy to z Zatoki Perskiej, teraz to już nie wiem skąd dokładnie, ale od różnych bardzo bogatych i wpływowych biznesmenów czy też środowisk, po prostu przez te Centrum Islamskie wchodzą w obieg, no i tworzą jakieś podstawy gospodarki na miejscu, świadczeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to automatycznie powoduje to, że jest cały zamknięty cykl, że członek Hamasu jest tak właściwie od żłobka do nagrobka wychowany w Hamasie, on umiera dla Hamasu, dzieci jego są w Hamasie i jak mu okupant, czyli Izrael, zburzy dom, to ten Hamas mu ten dom odbuduje. To po prostu jest taki cały cykl. Ponieważ islam ma 5 filarów, tak, tym piątym to zakat, czyli jałmużna, to są rzeczy obowiązkowe. Absolutnie obowiązkowe, więc to jest tak jakby filar powodzenia Hamasu, to, że po prostu są lokalni, są synami tych obozów, tak, no dysponowali kapitałem i ten kapitał w miarę sprawiedliwie, czy na ile się tam dało, dysponowali, znaczy dystrybuowali. I to jest zauważalne w chwili obecnej. To znaczy, jak był ten okres od początku zawieszenia broni do tego obecnego chwilowego zamętu, no to automatycznie Hamas już działał, tak? To znaczy, że to oni kontrolowali, oni pilnowali, oni rozdawali paczki, oni kontrolują cały ten wjazd pomocy humanitarnej. No po prostu są tą strukturą, która jest oddolna, lokalna i to są nasze chłopaki, tak? Powiedzmy sobie. To jest tak jak mafia lokalna, podwórkowa, która tak jakby z jednej strony chroni tych swoich ludzi, ich zapewnia, gospodaruje i tak dalej, i tak dalej. OWP to byli przyjezdni baronowie, którzy się szybko rozsiadli w willach i byli tak jakby tą władzą pod tytułem narzuconą i niezbyt dobrze zintegrowaną z palestyńską obozową i realiami Gazy, tak, no bo generalnie decydenci OWP byli o 2 pokolenia albo o 2 pokolenia starsi i byli po prostu świeccy, tak? Czyli że nie byli islamscy, wywodzili się, mieli te swoje kontakty jeszcze z czasów sowieckich, pili alkohol, no po prostu, a Hamas tak właściwie to wszystko organizując,
o tej całej podstawie gospodarczej, edukacyjnej, charytatywnej, no to oni też zmieniali obyczaje, to znaczy to, że po prostu jak alkohol był, no to po prostu pod Hamasem alkoholu już nie ma. Tak, jak handel narkotykami był, to pod Hamasem on jest albo w ich rękach, albo już go w ogóle nie ma. Więc oni po prostu tym samym sposobem doprowadzili do transformacji tradycyjnego społeczeństwa palestyńskiego, ponieważ Hamas jest formacją salaficką, a Palestyńczycy są hanafitami. To jest, no i do tego są bardzo tradycyjni, ale Hamas tak właściwie doprowadził to, że po prostu ten salafizm jest coraz bardziej popularniejszy i tradycyjnie jak Palestyńczycy nosili wąsy, no to teraz już noszą brody, tak? Więc to jest właśnie też wynik wychowania Hamasu. Między innymi, no i też tego, co się dzieje generalnie w regionie. Ale Hamas tego się, jeżeli OWP gospodarowało miliardami dolarów, czy milionami dolarów, tak Hamas po prostu zaczął dysponować milionami serc. I to jest naprawdę autentyczne, to znaczy, bo często Izrael stara się zdyskredytować Hamas pod różnymi tam realnymi bądź wydumanymi pretekstem, czy też odnośnie różnych rzeczy, ale no, fakty są takie, że pomimo różnych tam nieprawidłowości, które są normalne, no to no to Palestyńczycy z Hamasem trzymają, jeśli chodzi o to. I w tej wojnie to widzieliśmy najlepiej, ponieważ Hamas był w tunelach, a Palestyńczycy no, byli nad tunelami, tak, Palestyńczycy ginęli, ale ten Hamas, prawda, teraz im kwiaty rzucają i to Hamas im honor przywrócił, tak, więc no Hamas jest po prostu formacją, która bardzo poważnie zrobiła bardzo długi marsz i osiągnęła naprawdę bardzo wiele, a OWP de facto się skończyło, no bo OWP pod każdym względem, czy to politycznym, czy to ideologicznym jest po prostu tak jak Asad w Syrii, to znaczy no, tak jakby anachronizm epoki zimnowojennej, który już nie pasuje w ogóle do realiów politycznych i do zapotrzebowań po prostu miejscowych i nieprzypadkowo OWP dalej nie robi wyborów, no bo te wybory po prostu były bardzo kompromitujący dla nich wynik i to byłaby nie tyle wygrana Hamasu, ale wręcz rozgromienie Hamasu. I to nawet nie chodzi o Hamas pod tytułem takim, że ta partia by wygrała, bo na zachodnim brzegu najprawdopodobniej oni już się przygotowali na to, że jeżeli będą wybory, to będą po prostu działacze formacji różnych politycznych islamskich, które po prostu nie będą się nazywały Hamas, tak żeby po prostu tutaj też na przykład, żeby Zachód tutaj im nie robił problemów, czy Izrael, tylko że to będą partie, które będą pod Hamas podporządkowane, tak, czyli jak było PZPR, tak, no to też tam mieli swoją przybudówkę, tak, czyli że Hamas już też robi swoje przybudówki na zachodnim brzegu, pod to, żeby właśnie te wybory w najbliższym czasie wygrać. Więc a co jeszcze jest bardzo ważne i to też musimy też to zrozumieć, że specyfika troszeczkę konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest taka, że Palestyńczycy zawsze się czuli upokorzeni. No bo byli upokorzeni. Tak? No, wszyscy w świecie arabskim z nich się śmiali z tego, że uciekli w 1948-1949 roku i że generalnie oni tylko problemy robią, a nie ma żadnego rozwiązania. No ale 7 października no to oni szokowali świat. I z perspektywy Hamasu, ale też nawet Palestyny, sprawy palestyńskiej, 7 października to było coś dla nich jak bitwa pod Grunwaldem. To była tej skali wydarzenie i nieprzypadkowo tak właściwie Netanyahu teraz robi wszystko, że skoro wojną się nic nie dało osiągnąć, no bo się nic nie dało osiągnąć, no teraz na podstawie różnych innych knowań politycznych, żeby coś w końcu osiągnąć, no mieć jakieś rozwiązanie, znaczy może nie rozwiązanie, ale jakieś osiągnięcie względem tego odcinka, czy też w ogóle względem Hamasu, no bo tak właściwie po tym zawieszeniu broni okazało się, że doszło nam do tego, co było zawsze, no bo ja przypominam, tych wojen w Gazie było wcześniej 3, pomijając inne mniejsze eskalacje. Tylko że ta wojna w chwili obecnej, ta była największa, najpoważniejsza, no i ona też, Netanyahu chce wyjść z tego cyklu pod tytułem eskalacja,
no tam wojna, tak, i deeskalacja, czyli powrót do tego, co zawsze, tak. Więc to też jest tak jakby pewna nowość i pewna koniunktura, którą Netanyahu chce narzucić, to żeby coś zrobić z tą Gazą, chociaż no, tych koncepcji to tak właściwie w chwili obecnej niestety trzeba traktować je poważnie. Tak. W tym 7 października Hamas pokazał, że nie idzie na żadne kompromisy. Zresztą Izrael ma u władzy samych radykałów, którzy też nie chcą iść na żadne kompromisy. Ale pytanie, czy są jednak w Izraelu głosy bardziej wpływowych osób, które chcą jednak tego pojednania i innego rozwiązania tego konfliktu? To znaczy tak, no, układ polityczny w Izraelu, tak, tutaj pokażę książkę zresztą, bo to jest ta wielka wojna Izraela, tak. Układ polityczny jest, tutaj też pisaliśmy, ponieważ ta wojna przede wszystkim przerwała bardzo poważne rozmowy regionalne. One były zasadnicze. Tak, ponieważ układ polityczny w Izraelu był tak, jaki był. W grudniu 2022 roku był nowy rząd w Izraelu, czyli Netanyahu po 10 miesiącach został zaskoczony, bo miał taką małą, drobną przerwę, tak 8-9-miesięczną, kiedy był ten rząd Lapida i Bennetta. Natomiast ta wojna przerwała kwestię zasadniczą, czyli ten wielki deal z Arabią Saudyjską, i on był o tyle ważny, ponieważ Netanyahu chciał tak jakby zasłonić tematem saudyjskim i tematem wielkich pieniędzy, wielkiej współpracy z krajami Zatoki Perskiej kwestię palestyńską. I to, co pisałem też właśnie w naszej książce, że był okres tak zwanej małej stabilizacji. To znaczy ten okres małej stabilizacji rozciągał się mniej więcej od końca drugiej intifady do tej wojny. Oczywiście on był różnie tam zakłócany miejscami, ale to była ta mała stabilizacja, w której to Palestyńczycy mieli łatwiej, lżej, jeśli chodzi o ciężar izraelskiej okupacji, a Izrael tak właściwie o nich zapomniał. Bo jak sobie przypomnimy to, co było przed wojną, o czym żyły media, no to media żyły tylko i wyłącznie jakimiś zapowiedziami Netanyahu odnośnie Iranu. Tylko i wyłącznie, tak? Więc tak właściwie ta sprawa palestyńska była tak jakby zamknięta, wyciszona. Izraelczycy moim zdaniem w ogóle o nich zapomnieli, wszystko było tak jakby ułożone, zagospodarowane, tak, i tyle, tak, więc Hamas tak właściwie przywrócił tą sprawę palestyńską do obiegu i być może takie były założenia pierwotne Jahja Sinwara, i gdyby tak właściwie nie to, co teraz w chwili obecnej się dzieje i poparcie Donalda Trumpa, to by tą sprawę przywrócił. Natomiast jeśli chodzi o izraelską politykę, to wydaje mi się, że nie. Że nikt nie ma za bardzo koncepcji, że 7 października to było przekroczenie Rubikonu, no bo ten atak załamał nie tylko, to było wydarzenie nie tylko związane z mordami, tak? Tylko w ogóle generalnie pokazało to, że Izrael jest bardzo, ale to bardzo słaby i bardzo kruchy. Izrael oczywiście skupił uwagę mediów na mordy, które były dokonywane przez Hamas, ale było bardzo dużo filmików i zdjęć takich, że po prostu ci Hamasowcy tam rozwalali tych żołnierzy izraelskich. A to jest najważniejsze, tak? No bo Izrael tutaj zarówno dla swoich, jak i też dla diaspory żydowskiej, jak i też w ogóle w celach swojego bezpieczeństwa na arenie amerykańskiej przede wszystkim, no to się zawsze tutaj pokazuje to jako ta siła, która jest zdolna do samoobrony i tak dalej, a tutaj Hamas w kilku miejscach po prostu, jak była strzelanka 1 na 1, czy po prostu bezpośrednie starcie, gdzie nie było dronów, nie było samolotów, nie było czołgów, nie było helikopterów, nie było całej tej przewagi, no to nagle okazało się, że ten żołnierz izraelski to akurat wcale lepszy od Hamasowca nie jest. I to moim zdaniem było takie załamanie się czegoś więcej.
czegoś więcej niż po prostu te zamordowanie tych ludzi plus uprowadzenie tych 250, tak? Że to było, i to, że po prostu to było możliwe, że to Hamas wykonał, że przez te kilka godzin tak właściwie Izrael w ogóle nie miał żadnej kontroli nad tym, bo też trzeba pamiętać o tym, że Izrael nawet nie wiedział, ile osób im uprowadzono, tak? No bo tam nie jest tak, że jest przypis do ziemi, no po prostu jak był kibuc, który miał 300 osób, no to nie znaczy to, że tego 7 października tam było te 300 osób, tak? Więc im to kilka dni czy też tygodni zajęło w ogóle dowiedzenie się i wyliczenie, ile osób zginęło, ile osób jest uprowadzonych, więc to pokazało naprawdę bardzo, bardzo niekorzystną sytuację. Dlatego też obserwując, no to Izrael chyba jest w takiej jednoznacznej zgodzie odnośnie tego, że ten Hamas trzeba wyeliminować i zgnieść. Różnica polegała na tym, że część opinii publicznej demonstrowała po to, żeby tych ludzi odzyskać od samego początku, czyli żeby w ogóle uniknąć tej 15-miesięcznej wojny, tylko żeby na podstawie jakiegoś porozumienia z Hamasem, a później żeby Hamas zlikwidować. No to nie ulega żadnej po prostu wątpliwości, no bo zostało naruszone tabu i ten podstawowy imperatyw. Do tego jeszcze oczywiście doszły te wielkie demonstracje na Zachodzie, nie czy to krajów arabskich, czy Turcji, tylko chodzi mi głównie o Stany i o Europę, gdzie już wszedł ten cały imperatyw pod tytułem takim, że kwestia palestyńska, kwestia konfliktu z Izraelem i antysemityzm. Więc tutaj to już było tak jakby zero-jedynkowe, jeśli chodzi, jak ja odczytuję to, co się działo w ogóle i komentarzy i pewne przyzwolenie na to, co akurat później w Gazie się wydarzyło, chociaż oczywiście też obserwując troszeczkę izraelski OSINT, ja się dziwię troszeczkę temu OSINT-owi, to, że oni są zaskoczeni tym, że ta wojna że z tej wojny nic nie wyniknęło militarnie, chociaż się cieszyli z tego, że kolejne tam sektory były niszczone, tak, ale to no po prostu, no bo to też działa cały ten system pod tytułem takim, że obozy dla uchodźców, które Izrael zniszczył, one zostaną odbudowane. Nawet jeżeli Trump cofnie, znaczy dobrze, może Trump rozwiązać UNRWA, może cofnąć finansowanie, ale i tak one zostaną odbudowane. Więc wszystko, co Izrael zniszczy, zostanie odbudowane. Że tutaj krytycy Netanyahu mówią to, że można było uniknąć tej wojny. Moim zdaniem ta wojna była nie do uniknięcia. W sensie, jako już po tym ataku już było to po prostu nie do uniknięcia. Gdyby Izrael posłuchał swoich doradców, czy też tych, którzy głosili, że trzeba się dogadać z Hamasem już od razu, czyli że 7-8 atak, tak, i 10 negocjacje, 12 wymiana października, tak, no to od tamtej pory byśmy już mieli 3-4 ataki takie. Ponieważ to jest Bliski Wschód i ten atak 7 października to był taki rajd beduiński de facto i z perspektywy Hamasu to było osiągnięcie, więc oni osiągnęli po prostu wszystko co chcieli, więc tutaj jeżeli byli jacyś zwolennicy pokoju z Palestyńczykami w Izraelu, no to wydaje mi się, że oni już chyba muszą przemyśleć pewne rzeczy, ponieważ ja też to zauważyłem, że w Izraelu w ostatnich latach, i to było spowodowane między innymi Abraham Accords, czyli że była szersza akceptacja i tolerancja względem kultury arabskiej, kultury Mizrahi, czyli tych Żydów z krajów arabskich. Była większa emancypacja tego wszystkiego. To było widać w kulturze, w serialach, w piosenkach, że ten element po prostu był coraz bardziej tak jakby promowany przez państwo, że tego się nie wstydzili, tak? Natomiast i że rozmawiając z Izraelczykami, to zarówno gdzieś tam, którzy coś tam rozumieli z tego regionu, jak i też ci nierozumiejący, to zauważyłem to, że oni po prostu, im się wydawało to, że konflikt izraelsko-arabski generalnie polega na tym, że jest konflikt z Hamasem, z Hezbollahem, z Iranem, tak, z Asadem, że z jakimiś formacjami, instytucjami, ale nie z ludźmi. No i skala tego wszystkiego była
była zupełnie, zupełnie nieuświadamialna, no bo generalnie Izrael sobie żyje na Bliskim Wschodzie, ale nie jest częścią Bliskiego Wschodu, ale teraz ta wojna pokazała, że jest. Natomiast no tyle, Palestyńczycy to nie są Europejczycy, Bliski Wschód to nie jest w ogóle Skandynawia, tak? Pod żadnym pozorem i tam oczywiście też można tutaj różne niuanse tutaj w pewien sposób jakoś tam artykułować to, że tam jeden kibuc został tam wymordowany przez swoich byłych pracowników z wioski w Gazie obok, tak? No takie rzeczy się po prostu zdarzają po prostu na takich tych, no bo no Izrael sobie żyje obok, tak, a i w ogóle się nie interesuje Izrael i Arabowie żyją sobie obok, tak, nie żyją razem. I to wcale nie jest źle, że akurat razem nie żyją, no bo nie muszą, no ale to po prostu to jest 7 października, no to jest szok dla izraelskiego społeczeństwa i do dzisiaj ten szok jest i też Netanyahu wykorzystuje w ten sposób, no bo przypomnę, że kampania, która miała miejsce w południowym Libanie, też była okrzyknięta to, żeby 7 października z tej strony im się nie wydarzył, a w chwili obecnej Izrael zajmuje coraz więcej powiatów i gór w Syrii, też pod hasłem, żeby 7 października nigdy więcej się nie wydarzył, chociaż po stronie syryjskiej to tam już są tylko i wyłącznie kozy i osły, tak, tam nie ma nic, no ale jest wykorzystywane to jako już tam, jako jakiś imperatyw polityczny de facto, tak. A czy właśnie ta nienawiść jest jeszcze do odwrócenia? Może to jest trochę infantylne pytanie, ale czy Palestyńczycy i Izraelczycy mogą jeszcze ze sobą żyć w pokoju? Czy to będzie kiedykolwiek możliwe? To znaczy, to jest tak, do Bliski Wschód to nie jest Skandynawia, tak? Islam to nie jest John Lennon, tak? Judaizm też to nie jest John Lennon. Judaizm i islam to są de facto te dwa takie same systemy, więc i one są tutaj nadrzędne, no bo Palestyńczycy są muzułmanami, tak, i żyją zgodnie z islamem. A islam to nie jest tylko 5 razy dziennie kłanianie się Allahowi, to jest cały system społeczny, tak, i cały system polityczny. Więc tutaj istota konfliktu izraelsko-palestyńskiego, w ogóle izraelsko-arabskiego jest zero-jedynkowość i tyle, no bo skala tego wszystkiego już jest tak duża i niemożliwość. No, bardzo ważne jest to, że sobie uświadomić to, że my mówimy o terenach bardzo niewielkich przestrzennie. Tak, to nie jest jak Ukraina, gdzie są potężne jakieś przestrzenie. Nie, to jest wszystko takie, że tą Gazę to można w chwili obecnej, mamy luty, to można wsiąść na rower czy na osła i przejechać w to i we w to i z powrotem. Gaza ma powierzchnię mniejszą niż Warszawa. Tak. No i o czym my to tak właściwie mówimy, tak? A przeciętna kobieta w Gazie ma 10 dzieci. Więc no tutaj tak właściwie to, a z Gazy do Tel Awiwu 60 kilometrów. Więc nie ma tu takich możliwości zbytnich manewru, tak, żeby tak jakby udawać, że się nie widzi. Ja uważam, że to jest konflikt zero-jedynkowy i ja widzę, że każda ze stron na niego w ten sposób patrzy. To znaczy krytykowany często Ben Gvir, który jest radykałem i który jest publicznym oszołomem, ale on jest z Iraku. Co jest niezwykle ważne. W tej wojnie bardzo dobrze rozumieją rzeczywistość chrześcijanie w Izraelu, znaczy z Galilei i Druzowie. Jak i też właśnie ci często marginalizowani przez izraelski mainstream właśnie ci Żydzi z krajów arabskich. Bo oni doskonale rozumieją istotę tego, no bo to sami przeżyli, po prostu znają ten świat, tak? Wiedzą o tym, że po prostu filozofia Hamasu to jest filozofia stałego dżihadu i odnośnie tego to nie ma żadnego odpoczynku i nie ma żadnego takiego rozwiązania, które można by było satysfakcjonujące, bo nawet
jakaś forma przerwy, znaczy zawieszenia wojny czy też konfliktu, to jest tylko i wyłącznie do czasu, aż się będzie słabszy. Tak, więc i ja tutaj wszystko widzę tak jakby troszeczkę w ciemnych barwach. Historia się nie kończy. Natomiast nie mam żadnych złudzeń i też żadnych nadziei, no bo to, do czego świat, już mówię tylko i wyłącznie o świecie, zachodnim i bliskowschodnim, co by chciał widzieć, to jest oficjalne zakończenie tego konfliktu. Oficjalne, tylko i wyłącznie oficjalne. To znaczy, że powstaje coś jako państwo palestyńskie, które jest uznane międzynarodowo, z którym można zawrzeć wszelkie układy, nieukłady i inne takie różne rzeczy, a czy to będzie dalej konflikt, czy też nie będzie dalej tego konfliktu, to już jest obojętne. Już to pokazuje tę skalę tak właściwie tego problemu, który to powoduje to, że ani nie można odseparować, ani nie można rozgraniczyć, ani też oficjalne zakończenie jest niesatysfakcjonujące. Z tego względu chociażby, że w 2002 roku w Bejrucie Liga Arabska, znaczy na posiedzeniu Ligi Arabskiej został ogłoszony plan króla Abdullaha, króla saudyjskiego, który zakładał oczywiście to, że jeżeli powstanie państwo palestyńskie na zachodnim brzegu pełnym, we wschodniej Jerozolimie pełnej, no i w strefie Gazy, no to świat arabski, wszystkie państwa arabskie uznają Izrael, tak? Czyli, że kończy się konflikt. I problem jest taki, że na tym zachodnim brzegu już mieszka 500 000 Żydów. Tych ludzi nie da się usunąć, to po pierwsze. Po drugie, no bo gdzie, jak? 500 000 ludzi przewieźć. To Stalin mógłby przewieźć 500 000 ludzi, ale tutaj po prostu nawet nie ma jak. Druga rzecz oczywiście jest kwestia tutaj w ogóle jeszcze nieporuszalnej przez nas kwestii, czyli Jerozolimy. Tak? Kwestia religii. To też jest kwestia religii i to jest bardzo ważne, no bo są meczety na miejscu świątyni, tak, jest ściana u podnóża i nie ma żadnej możliwości tutaj podziału, tak, no po prostu nie ma. No po prostu nie ma, tak, no nie ma takiej koncepcji, tak, no nawet te koncepcje, które się pojawiały kiedyś tam, no to były po prostu w żaden sposób niewykonalne. No nie da się podzielić Starego Miasta w Jerozolimie, które jest bardzo niewielkie, nie wiem, wielkości chyba warszawskiej Starówki i do tego jeszcze tutaj naszpikowane to wszystko jest miejscami świętymi, zabytkami, no po prostu się tego nie da, tak, więc to jest kolejny temat, tak, nawet jeżeli byśmy rozwiązali kwestię Jerozolimy, no to kwestia uchodźców, co z tymi uchodźcami, tak? Co z tymi 5-6 milionami ludzi, tak? No, czy dlaczego w Libanie jest 500 000, prawie 300 000 Palestyńczyków, którzy już ten Liban raz spalili, tak? I w dalszym ciągu tam stanowią element niepożądany i element wywrotowy, tak? Co z tymi ludźmi zrobić? W Syrii, tak właściwie, tak? No przecież Bashar al-Assad miał specjalne więzienie dla Palestyńczyków, oddzielne więzienie dla Palestyńczyków, tak? Których tam ich torturował i więził, więc no co z tym zrobić, tak? Uważam, że podstawowym błędem było to, że w 1948-1949 roku doszło do tej kwestii, że ci uchodźcy palestyńscy powstali, ponieważ to są ludzie tego samego języka i tej samej religii, co większość, tak? Poza Libanem to de facto no to jest wszystko to samo i że w ogóle ci ludzie że status palestyńskich uchodźców powinien być zlikwidowany. To znaczy nie może być taka sytuacja, że 4., 5. pokolenie jest już uchodźcami. Koniec. Także jeżeli odbudują Gazę, to powinni odbudować w ten sposób Gazę, że Khan Yunis, czyli największy obóz dla uchodźców, żeby po prostu zmienić w ogóle, żeby to już nie było obozem dla uchodźców, tylko po prostu miasto, tak? I żeby ludzie, którzy tam mieszkają, mieli normalne dowody osobiste, musieli iść normalnie do pracy i agenda ONZ niech tylko po prostu tam trzyma ośrodek zdrowia przez kolejne 20 lat. To wszystko. Tak, żeby po prostu, bo jak to się odetnie wtedy, to wtedy już Hamas, o którym już mówiłem, o całym tym systemie
już by stracił rację bytu. Znaczy nie straciłby rację bytu, ale by stracił bardzo dużo, no bo jeżeli do tej pory wśród uchodźców palestyńskich, tak, Hamas, którzy mają zapewniony jakiś tam worek ryżu, tak, i jakiś tam dach nad głową, jakąś tam szkołę dla dzieci. Ale po co chodzi do szkoły, skoro tak po prostu nie ma pracy, tak? No to jest w ogóle kolejny absurd. Ale że gdyby nie było tego całego systemu, to Hamas tak właściwie by też miał gorzej, no bo oni tak właściwie nic nie ryzykują, no bo taki uchodźca palestyński, on jest w Hamasie dla świętej sprawy. Dla świętej sprawy i dla sprawy materialnej, tak, no to jest ten. A jak mu odpadnie cały ten system międzynarodowy, no to wtedy on będzie musiał iść do roboty. I nie myśleć już o świętych sprawach i nie myśleć już o jakiejś tam ekstrawagancji dolarowej, tylko po prostu iść normalnie zarobić na swój własny chleb. Więc to jest kolejna rzecz, która jest moim zdaniem zasadnicza, tak? Czyli że bez rozwiązania kwestii uchodźców, tak? Bez Jerozolimy, przestrzeń, tak? No i też inna rzecz, że teraz Netanyahu jak był w Stanach, no to tam powstały jakieś kontrakty zbrojeniowe, na jakieś, ja tego nic nie rozumiem, co oni tam podpisywali, no ale to też wskazuje na to, że w ogóle Izrael chce być awangardą tej całej rewolucji technologicznej, tak, sztucznej inteligencji i tak dalej. No dobrze, no to niech Tel Awiw będzie centrum tego XXI wieku, nazwijmy to w ten sposób, no ale 60 kilometrów na południe i tak ma Gazę i to jest VII wiek. I tyle. No nic się nie zmieni, tak? Nic. Maktub, nic. Po prostu że jedyna będzie nowa koncepcja, to jest to, żeby po prostu wymyślą lepsze i szybsze i bardziej precyzyjne rakiety. To wszystko, ale to wymyślą z tego względu, że w internecie znajdzie się po prostu jakaś tam możliwość na instrukcję obsługi, jak takie coś zrobić, no bo ktoś, jakiś inżynier, prawda, to opracuje i tam te wzory przekaże. Więc ja tutaj nie widzę żadnych możliwości. To też jest istota tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, że Izrael nigdy nie miał wizji większej niż kilka lat do przodu, tak? Nigdy nie miał. Że Iran miał takie, tak, no Iran ma takie wizje i koncepcje, tak 20 lat przekręcił cały Bliski Wschód, teraz ta wojna im to trochę wszystko odkręciła, ale no mieli takie koncepcje, tak, no mieli takie działania, tak, mieli takich aktywa swoje, tutaj naprawdę byli a Izrael nie ma czegoś takiego. Izrael po prostu jak jest zagrożenie, no to po prostu te zagrożenie młotkuje i dalej idzie do tego, co było. Ja nie mogę też powiedzieć, że jak byłem ostatnio razem w Izraelu, to byłem przy granicy z Libanem i tam pierwszy raz widziałem takie coś, że tam były już inwestycje w high-tech. Co też było takie istotne pod względem takim, że oni myślą nad tym, że kiedyś ta północ dla nich, no bo ta północ dla nich jest o tyle ważna, że tam jest biednie, znaczy to jest rolniczy teren i nie mają jakiegoś nikt na przykład w Wzgórza Golan nie chce mieszkać, no bo tam jest pusto, zimno i daleko, tak właśnie wszyscy chcą mieszkać w Tel Awiwie albo w Hajfie, no bo tam jest praca, tam są najlepsze zarobki, tak, no bo to jest problem pierwszego świata, tak? To my mamy do czynienia taką różnicą pomiędzy, jeśli chodzi o Palestynę i Izrael, to jest pierwszy świat i trzeci świat, a Gaza to jest czwarty świat. To jest takie stopniowanie i to w żaden sposób nie jest kompatybilne, tak, że jak izraelska lewica może na przykład protestować, czy w ogóle lewica, ja przepraszam, to będzie tak bardzo brutalne, ale że jak lewica demonstruje, żeby dzieci palestyńskich nie mordować w Gazie, to taki Ahmed z Hamasu, to dla niego dzieci palestyńskie nie mają żadnego znaczenia w tej Gazie, tak? No bo on wie o tym, że jak ma 15 dzieci, a ma lat 40, to on jeszcze spłodzi kolejne 15. Obojętne to jest, tak? Inna wartość życia ludzkiego, zupełnie inna wartość życia ludzkiego, tak? Więc tu nie ma, tu tak właściwie filozofia muru jest jedyną możliwą opcją do życia, tak? Ja nie mówię o żadnej koegzystencji, to po prostu do jakiegoś życia. Teraz swoją wizję zaproponował Donald Trump. I czym jest tak naprawdę ta jego wizja? Ponieważ kwintesencją tego konfliktu jest to, aby nigdy nie opuszczać własnej ziemi. I z perspektywy Hamasu każdy centymetr się liczy.
zarówno dla Hamasu, jak i dla Izraela. Więc czy ta propozycja Trumpa to jest granie na czas, czy to Trump faktycznie chce zrealizować i czy to jest w ogóle możliwe? Już pomijając to, że moralnie jest to bardzo wątpliwe. Pod względem moralnym to jest w ogóle katastrofa. Całkowita katastrofa. Ponieważ Zachód już nie ma, czy Stany Zjednoczone i Europa. Tutaj chociaż Europie moim zdaniem dostaje się teraz trochę po prostu niezasłużenie, no bo muszę pochwalić państwa europejskie w ostatnich miesiącach za to, że co prawda bezsilnie i bezskutecznie, ale wykazują chyba większe rozumienie tematu. Natomiast i bez żadnej sprawczości oczywiście. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o to, że Donald Trump wygadał to, co każdy o tym marzył i to były rozmowy w kuluarach od zawsze. Od zawsze, jak Netanjahu, ale też nawet nie tylko Netanjahu, spotykał się z kimś ważnym i poważnym w Stanach, no to był na pewno jeden z tych top 3 tematów, które po prostu zawsze były poruszane i o tym po prostu każdy marzył, tak? Każdy marzył. Ja podejrzewam, że Netanjahu po prostu dostaje raporty tam jakieś z briefingu, jakieś tam odnośnie kwestii bezpieczeństwa, to kwestia gazy zawsze jest tym ostatnim raportem, tak? Żeby po prostu już na sam koniec i z nudów, tak? Tak samo bin Salman, tak samo król Abdullah, tak samo Sisi, tak samo teraz Ahmed Shara w Damaszku, tak? Że nikt tego w ogóle nie chce, każdy marzy o tym, żeby po prostu tego nie było, ale to jest, tak? I to jest ten problem, że że trudno sobie nawet wyobrazić, co tacy Amerykanie mogliby wykonać, żeby zmusić tych Palestyńczyków z Gazy, którzy przeżyli 15 miesięcy wojny, do tego, żeby oni stamtąd wyszli. Znaczy, jedyna chyba taka opcja, że podpłyną jakieś krążowniki amerykańskie i będą niczym Schleswig-Holstein, prawda, Westerplatte bombardować, tak? Ale to tak nie zrobi na nich wrażenia. Po drugie, mamy luty, od kwietnia zaczynają się upały. Więc ja już nawet widzę te zdjęcia, kadry, tak, że kobiety z dziećmi, prawda, tutaj przez pustynię przechodzą w upale, tak. To w ogóle w żaden sposób to nie wygląda, tak. Więc Donald Trump w pewien sposób powiedział na głos wszelkie marzenia każdego polityka w tej części świata i nie tylko. Natomiast te marzenia zawsze spełzały się na tym, że nie da się. No, Donald Trump mówi, że da się, chociaż też nie wchodzi w szczegóły, ale przez to, że mówi, że da się, to wszystkich wsadził na minę. Wszystkich. Znaczy w regionie. Króla Abdullaha, czyli króla Jordanii, prezydenta Sisiego, Mohammeda bin Salmana, czyli następcy tronu saudyjskiego, Mohammeda bin Ziyeda, czyli prezydenta Emiratów Arabskich. Wszyscy oni razem siedzą teraz na jednej bombie pod tytułem Gaza. I Netanyahu tak właściwie wtóruje Trumpowi, no bo też już tam dopowiada, żeby tutaj powstała Palestyna w Arabii Saudyjskiej, czy jakieś tam inne takie koncepcje. Wydaje mi się, że na gadaniu na chwilę obecną to się skończy, chociaż ja naprawdę mam wielki znak zapytania odnośnie tego, czy może Donald Trump naprawdę nie mówi tego, co naprawdę jest w stanie wykonać, no bo te różne plany i projekty, o których teraz jest mowa, to one mają jakieś swoje uzasadnienie, no bo jak już mówiłem na samym początku, ta Gaza naprawdę, gdyby nie ten los, gdyby nie ta tragedia 48-49 roku, to by to była Riviera, tak, to był jeden z najlepszych kurortów. Ja to zresztą nic nie wiedząc o tych knowaniach, pisząc tą książkę, to tak rozpocząłem ten rozdział o strefie gazy, znaczy o gazie, tak, że właśnie, że to by było po prostu ładne, no bo to jest ładne, tak, no dobra, dobry klimat, w ogóle wszystko jest po prostu wspaniałe, tylko że tylko w jaki sposób te 2 miliony ludzi stamtąd, w ogóle jakim prawem, tak, jakim prawem w ogóle wysiedlić, w ogóle i jeszcze argumenty Donalda Trumpa odnośnie tego, że ich poziom życia byłby lepszy,
no to też jest uwłaczające, no bo to Donald Trump, multimiliarder, tak, tutaj może im zaoferować nawet i mieszkanie w Trump Tower, tak, ale to jest jednak kwestia ludzi, samych ludzi, w jakich warunkach oni sobie żyją, a nawet jeżeli im udostępni ten Trump Tower, to ja zapewniam to, że to szybko się zamieni w kolejną Gazę, tak, no bo Gaza to nie jest tylko teren, to jest też cały mental, cały stan, tak, to jest całe swoje istnienie de facto. Tak więc to jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne, no bo to może wysadzić cały region. Ja mam wielkie obawy odnośnie tego, bo my mówimy o krajach, które są sojusznikami Ameryki. Egipt, Jordania, Arabia Saudyjska. I te kraje mogą teraz żałować tego. I to... Czyli Trump, przepraszam, że przerywam, ale Trump nie uzyska poparcia tego swojego pomysłu, nawet wśród sojuszników. Nie, absolutnie. To jest sprawa dla Ligi, znaczy życia i śmierci. No oczywiście Trump może teraz iść jak brutal boiskowy i powiedzieć, okej, dobra, no to w takim razie w związku z tym, że wojskówka egipska, a prezydent Sisi wywodzi się z wojska, no jest w dużej mierze finansowana przez Amerykę, no to tam na pewno mają jakiegoś swojego generała, który może zastąpić tego Sisiego i się zgodzi, tak? Król Jordanii też miał 3 lata temu problemy ze swoim bratem odnośnie tam kwestii linii tronowe. No takie rzeczy się zdarzają w monarchiach, tak? No Mohammed bin Salman też może mieć problemy, tak? Ale to pokazuje jednoznacznie to, że teraz na przykład media irańskie i też prorosyjskie i tak dalej się śmieją z tych krajów pod tytułem takim, że wy jesteście sojusznikami Ameryki, o co wam chodzi, tak? Przecież my tutaj Irańczycy, tak, tutaj w mediach, to teraz w mediach społecznościowych, tak, krążą takie wirale różnych wypowiedzi, czy to Nasrallaha, czy to Sinwara, czy to Ayatollaha Khameneiego, które tak właściwie mówili tylko o tym, tak, że kiedyś wam wcisnął tą Gazę, tak? I to tak jakby temat jakiejś teorii spiskowej, która się materializuje, ona oczywiście jest bardziej rozbukiwana przez media, ponieważ na chwilę obecną to my nie mamy żadnych działań, tak? I ostatnio przy naszym połączeniu widziałem filmiki, że konwoje humanitarne wjeżdżają do Rafah, przez Rafah z Egiptu. Więc my mówimy na chwilę obecną, znaczy to muszę podkreślić, o pewnych wypowiedziach, a nie działaniach. Ale te wypowiedzi naprawdę są straszne, jeśli chodzi o potwierdzenie pewnych teorii spiskowych, tak? Potwierdzenie pewnych stereotypów, które być może już Amerykanie, być może Donald Trump stwierdza, że już go w ogóle to nie interesuje, co na świecie myślą o Ameryce, tylko mają się po prostu tej Ameryki bać. Być może to jest taka koncepcja, no bo na Bliskim Wschodzie, jak była administracja Bidena, no to lekceważono Amerykanów. Blinken był północy czekał na bin Salmana, no tam różne były takie mocno niesympatyczne gesty w kierunku administracji amerykańskiej. Być może no też ma związek w pewien sposób taki, że Trump po prostu tą gazą po prostu przeraził wszystkich, no bo się wszyscy boją, przede wszystkim liderzy się boją własne stołki, to po pierwsze, a po drugie też to, że wprowadzenie tych ludzi z gazy no zakłóciłoby i tak wątłą równowagę albo brak tej równowagi, albo doprowadziłoby po prostu do przychylenia pewnych nastrojów. Czy to, jeśli chodzi o Jordanię, po prostu całkowitej dominacji żywiołu palestyńskiego i po prostu utworzenie Palestyny w Jordanii, to jest takim rozwiązaniem, które też jest kolejną teorią spiskową, ale która ma pewne uzasadnienie, no bo większość poddanych króla Abdullaha to są Palestyńczycy. Czy to jakby w Egipcie po prostu to, że doszłoby do albo wymiany władzy, albo do rewolucji Bractwa Muzułmańskiego, a skoro na przykład Amerykanie może nie, ale skoro jest ktoś taki jak Ahmed Shara, czyli Abu Muhammad al-Jolani w Damaszku, no to dlaczego taki Abu Muhammad al-Jolani numer 2 nie może być w Kairze? Tak, no bo dlaczego nie, tak? No skoro się Amerykanie czy Europa skoro się świat zgodził na jednego Abu Muhammeda, to dlaczego na drugiego się ma nie zgodzić, tak? A szczególnie, że Abu Muhammad, czyli prezydent Syrii, samomianowany, nie wystrzelił ani jednego naboju w kierunku Izraela.
a Izrael mu zajął kilkanaście powiatów na wzgórzach Golan już, tak? Więc to jest dla niego bardzo, znaczy to generalnie jest w ogóle takie działanie powodują potężną presję wewnętrzną i one są bardzo groźne, tak? Kolejna rzecz oczywiście jest taka, że sami zainteresowani Palestyńczycy, no to tutaj jak byli pieszczochami w pewien sposób lewicy, nie na własne życzenie, to akurat muszę podkreślić, i pewnych środowisk, szczególnie na Zachodzie, no to też moim zdaniem są teraz ofiarami walki Trumpa z lewicą, to znaczy z całym tym środowiskami, które po prostu LGBT plus no po prostu global left po prostu jest propalestyńska, tak? No sami Palestyńczycy o to nie proszą. Khalil al-Hayya, przywódca Hamasu tymczasowy, który podpisywał zawieszenie broni, wcale im nie podziękował za wsparcie, tak, na koniec wojny, ale że Trump też wpisuje tą swoją walkę wewnętrzną na temat palestyński, coś, co jest bardzo ryzykowne i bardzo niebezpieczne. No i też kolejna rzecz, no, jeżeli Amerykanie się cieszą, bo być może się cieszą, bo Amerykanie teraz pokazują to, że z nimi nie ma żartów i oni to pokazują bardzo bezwzględnie. To, że jest po prostu imperator, a komu się nie podoba, to po prostu ma siedzieć cicho. No, być może część elektoratu Trumpa to jest bardzo miłe dla ich ega i dla ich poczucia własnej wartości. Natomiast to nie zapowiada nic dobrego nie tylko dla Europy, ale też i w ogóle na Bliskim Wschodzie, ponieważ gdzie trzeba bardzo delikatnie czasami tańczyć, niczym w balecie i w rękawiczkach tutaj pracować, żeby tutaj nie potrącić ani nie urazić nikogo. Być może Trump pomyślał i przemyślał, że ta formuła, która już była do jakiegoś absurdu prowadzona przez Bidena i przez Blinkena już jest po prostu wyczerpana i że teraz Amerykanie z Arabami będą po prostu z buta szli i tyle, tak? Znaczy być może długofalowo to akurat będzie miało jakieś skutki, nie wiem, no może pozytywne, nie wiem. Ciężko na tym etapie powiedzieć, ale wydawałoby się proizraelskość, ona wcale też nie jest dla Izraela bardzo pożądana. Ponieważ tylko podkreślę bardzo ważne rzeczy. Mianowicie tak, Trump powiedział, że wszyscy zakładnicy mają być zwróceni. Netanyahu to wyjaśnił. Ci, którzy byli zawieszeni w tej kwestii tej umowy odnośnie zwalniania tych 9 zakładników, tak? Czyli, że Trump mówi o skali makro, a Netanyahu to wszystko precyzuje do skali mikro. Natomiast ta skala makro jest po prostu, no, robi wrażenie, tak? Czyli, że jeżeli Trump ogłosi to, że flota amerykańska wpływa do Zatoki Perskiej, to ja pierwszy raz w życiu będę miał obawy to, że naprawdę oni zaatakują Iran. Więc to pokazuje, tylko że z drugiej strony też Trump no dużo, znaczy póki co dużo mówi, tak? Póki co dużo mówi, nie ma działań, chociaż jak już na odcinku bliskowschodnim mieliśmy już pewną ekspozycję pewnych działań, nie na obszarach palestyńskich, ale w temacie libańskim już mieliśmy pewną ekspozycję działań nowej administracji Trumpa, to znaczy przyjechała do Bejrutu nowa wysłanniczka, bo jest taka funkcja wysłannik prezydenta amerykańskiego do dialogu libańsko-izraelskiego, tak? No to generalnie to był zawsze dialog Hezbollahu z Izraelem. Natomiast no i teraz były wybory, teraz nowy rząd powstał i ta wysłanniczka właśnie tam widać było, że to była taka właśnie kobieta, bardzo taka harda, tam ich tam twardo wszystkich przetrzymała, tak? Tutaj był na pewno inaczej się zaprezentowała niż poprzedni wysłannik Amos Hochstein, który był takim dyplomatą, takim no właśnie typowym, takim właśnie produktem dyplomacji, a tutaj ta pani Morgan tam ich tam wszystko twardo pod ścianę wszystkich postawiła. No ale być może po prostu taka jest teraz czas takiej administracji. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało na odcinku europejskim, a na odcinku bliskowschodnim mam nadzieję, że kwestia gazy z przyczyn humanitarnych nawet zostanie w pewien sposób
odroczona, to znaczy od kwietnia do listopada nie da się nic zrobić, ponieważ są upały. Tam jest 40 stopni plus, jest wielka wilgoć, więc przeprowadzka 2 miliona ludzi bez wody, klimatyzacji, dzieci, choroby, szpitale, to wszystko to są naprawdę bardzo trudna logistyka a od listopada tak właściwie to jakie będzie miał pomysły Donald Trump, nie wiadomo, czy będzie Netanyahu, też nie wiadomo, chociaż Netanyahu teraz ostatnio ma mocną kartę na izraelskiej polityce, no bo to wszystko, co Trump teraz wygaduje, w pewien sposób wzmacnia Netanyahu w Izraelu. To też jest istotne, bo Netanyahu tak właściwie, ponieważ mu się koalicja zaczęła sypać w związku z odejściem Ben-Gwira, to on już zyskuje zdolności koalicyjne między innymi z niezawodnym Lapidem, który w imię przedłużenia, zawieszenia broni z Hamasem i z Hezbollahem jest w stanie zrobić koalicję z Netanyahu. O tej wojnie moglibyśmy rozmawiać bardzo długo. Zresztą przed rozmową powiedział pan, że to jest niekończąca się historia, ale postawmy na razie kropkę w tym miejscu. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. To tyle na dzisiaj w Układzie Otwartym. Do zobaczenia i do usłyszenia.